Idzie jak po grudzie. No cóż. Nie wiem nawet od czego zacząć, słuchajcie. Są takie dni, że po prostu przetasowują wszystko w głowie, do tego dochodzi jeszcze ogromny taki ładunek emocjonalny i jest mieszanka po prostu jak po wojnie. Byłem dzisiaj z wolontariatem w jednym z domów Matki Teresy z Kalkuty, w domu, w którym mieszkają niepełnosprawni, wyrzuceni na ulicę przez swoich rodziców chłopcy w wieku 7-13 lat. Wróciłem do hotelu o 17, jest teraz godzina prawie 22, a ja dalej nie mogę się zebrać, żeby Wam o tym opowiedzieć. Spałem chwilę, bo mózg próbował to przeprocesować, co tam widziałem, czego doświadczyłem, co poczułem. Nagrywam ten materiał, żeby potwierdzić te informacje, które raz po raz media gdzieś tam przekazują, że bezdomne, biedne, niepełnosprawne dzieci umierają na ulicach. Aczkolwiek w tym domu wszystko było pod kontrolą, bo są zaopiekowane, ale rozmawiałem z siostrą tam prowadzącą, powiedziała, że to jest tylko malutki wycinek tego problemu, co się tutaj na ulicach w Kalkucie dzieje. To tylko i aż kilkudziesięciu uratowanych chłopców, którzy mają opiekę, dach nad głową, jedzenie i uczucie od wolontariuszy i od tych sióstr, które są prawdziwymi bohaterkami po prostu. Jak karmiłem tych chłopców, to tak mi się przypomniało, jak karmiłem moją córkę, kiedy miała roczek. Później już szybko chwyciła za łyżkę i teraz doskonale sobie ze wszystkim radzi. Ale nie każdy miał takie szczęście jak ja, jak Ala i jak wielu z Was, drodzy widzowie. Przepraszam. Wczoraj, kiedy przyleciałem do Kalkuty, mój drogi przyjaciel Bartek zapytał się mnie w wiadomości przez WhatsAppa, czy wybieram się może do domu Matki Teresy. Pierwsze, co przeszło mi przez myśl, chociaż jak słyszę Kalkuta, to pierwsze, co mi wpada do głowy, Matka Teresa z Kalkuty. No, ja byłem jeszcze dzieckiem, kiedy ona żyła, bo zmarła w 1997 roku, czyli 28 lat temu, ale była bardzo znana, zresztą Jan Paweł II miał bardzo bliski kontakt z nią i kilkanaście razy się nawet z nią widział. Był tu w Indiach w 1986 roku i widział, co ona po prostu robi. Ja wiem, że jest wiele tam różnych kontrowersji, doszukali się jakichś nieprawidłowości i tak dalej, ale uwierzcie mi, widziałem, co tam te siostry robią i jaka jest spuścizna Matki Teresy i jak to tutaj po prostu funkcjonuje, bo to nie tylko, bo to jest wiele domów pomocy. Ja byłem tylko w jednym i na jednym oddziale. Jak zwykle uciekł mi wątek. Bartek zapytał się mnie, czy się wybieram. Ja tak z przekąsem, że nie wiem, ale za 2 godziny tam poszedłem, jak nagle się zorientowałem, że jestem bardzo blisko tego miejsca. De facto ja nawet tutaj mieszkam 400 metrów od tego miejsca. Poszedłem tam, godzina była 17:30, otwarte do 18, ale siostry mnie tam przyjęły, powiedziały, że mogę wejść do muzeum. Wszedłem do tego muzeum, nie wolno robić zdjęć i ani fotografować. Oglądałem te wszystkie rzeczy, które tam Matka Teresa używała. Tam były różne ubrania, jej sandały, w których jednych chodziła, nawet strzykawki, jakimi dostawała leki, bo już była bardzo chora w ostatnich miesiącach, zdjęcia, pełno różnych historii. Aczkolwiek to był tylko jeden taki podwójny pokój, może taki jak ten, razy 2 i to wszystkie pamiątki, ale jak widać nie rzeczy definiują człowieka i to, co po nim zostanie. Nie złote klamki, samochody, wielkie domy, tylko to, co robił. I ona jest tego bardzo dobrym przykładem. Obok znajduje się jej grobowiec. Tam można robić zdjęcia, tam można też filmować, można się pomodlić.
nie ma problemu. Siostra mi powiedziała, że o 6 rano jest msza, że może bym chciał przyjść. No moje jednak czasem uprzedzenia religijne działają tak delikatnie na lekkim hamulcu. Uwielbiam wszystkich proroków, aczkolwiek z pewnymi dogmatami po prostu się dalej nie mogę przekonać. I tyle w temacie religii. Ale tu chodzi o coś bardziej ważnego, o pomoc po prostu ludziom, bez względu na ich wiarę. A co do pomocy tym chłopcom, to jeszcze wrócę, bo wielu tych chłopców miało rodziców muzułmanów. No i siostra tak pokiwała głową, ja też pokiwałem, bo wiem, z czym to się wiąże. Często w rodzinach muzułmańskich dochodzi do zbliżeń wśród rodziny. Dlatego tak dużo dzieci z niepełnosprawnościami. Ten cały oddział w ogóle to były chłopcy. Najbardziej ogarnięty chłopak to z syndromem Downa to po prostu chodził no i przeszkadzał. Był zazdrosny moim zdaniem. Tam go trzeba było trochę do pionu doprowadzić, bo uderzał niektórych tych chłopców. A tak to samodzielnie to jeszcze może 3 chodziło, łącznie z tych 30. Przyszedłem wieczorem do hotelu i pomyślałem, czemu nie, pójdę tam rano. Nastawiłem budzik na 5:40, trochę się na mszę spóźniłem, wszedłem w środku kazania, ale to w niczym nie przeszkadzało. Duża sala, chociaż ten dźwięk z zewnątrz tych klaksonów wdzierał się po prostu niemiłosiernie. Ksiądz już chyba był przyzwyczajony do tego na pewno, bo nie robiło to na niekim wrażenia, a okna były otwarte, żeby jednak był jakiś przewiew, bo 30 stopni rano już jest dosyć gorąco, się robi i duszno. Było około 70 sióstr. Naliczyłem, że 20-25 w takich białych strojach to są chyba kandydatki do zostania siostrami i służą, a siostry pełnoprawne mają taki właśnie strój jak Matka Teresa, to ich wyróżnia. Biała taka szata przewiązana z takimi pasami niebieskimi, charakterystycznymi. Na pewno kojarzycie. I oprócz nich było około 30 osób, takich jak ja, po prostu z różnych stron świata. Msza się skończyła, zostałem zaproszony tam z wszystkimi na śniadanie. Banan, masło orzechowe z chlebem, herbata, no i oczywiście rozmowy. Spotkałem panią z Nowej Zelandii, z miejscowości Christchurch, tam gdzie właśnie byłem. W Christchurch, pomyślałem mały świat, bo w sumie Nowa Zelandia mało ludzi ma i Christchurch nie wiem, czy ma 150 000 mieszkańców, coś koło tego. No i spotykamy się w Kalkucie, była pani z Irlandii, z Ameryki oczywiście bardzo dużo osób, pan z Kanady, kolega z Anglii, siostra z bratem z Hiszpanii. Także przegląd był dosyć spory. Z wszystkimi nie udało mi się zamienić słowa, ale zaczął do mnie nawijać taki Anglik, Dominik. No i powiedział mi, czy po prostu chciałbym iść z wolontariatem, bo jeszcze nie byłem pewny, gdzie ja w ogóle pójdę. No i tak się jakoś potoczyło, że pomimo braku przepustki, bo większość ludzi przyjeżdża tam na kilkanaście, kilkadziesiąt albo kilkaset nawet dni do wolontariatu i też tak wolą, bo chłopcy się przyzwyczajają. Oni są jakby, większość z nich jednak jest rozumna, więc też przeżywa, jak ktoś nagle się pojawia i to jest taki jakiś szum, więc bardziej preferowane są wizyty wielodniowe. Aczkolwiek ze mną nie było jakiegoś tam problemu, ja też postawiłem kawę na ławę, nie jestem w stanie więcej po prostu przyjść, bo jestem tutaj w pracy i zaraz jadę do następnego miasta. I pojechaliśmy z Dominikiem i z Miguelem z Hiszpanii tym autobusem. Budynek z zewnątrz nie wydaje się jakiś specjalny, aczkolwiek bardzo zadbany. Biało-niebieski. W życiu bym nie powiedział, że to jest jakaś misja. Malutki tylko napis nad drzwiami. Weszliśmy do środka, ochroniarz jakby przeczytał przepustkę Dominika, tam trzeba było się wpisać do zeszytu. Nikt tego za bardzo nie sprawdza, ale to nie o to też chodzi. W korytarzu widziałem, tam siedziało kilku doktorów i pomagało po prostu bezdomnym w takich pierwszych potrzebach. Tam, takie nieciekawe były sytuacje, jak ludzie z jakimiś otwartymi ranami nóg najczęściej było i tam nawet jak robaki były po prostu, no i tyle. Lekarze to oglądali i tyle, co mogli pomóc, to po prostu pomagali tym ludziom.
tak doraźnie. A z tego co wiem, jest kilka domów w ogóle Matki Teresy dla różnych płci i dla różnych grup wiekowych i dla różnych sprawności lub niepełnosprawności. W tym domu konkretnym byli chłopcy z niepełnosprawnościami podzieleni na dwie grupy. Na parterze i pierwszym piętrze chłopcy w wieku 14-18 lat. Tam w ogóle nie wchodziłem. Nie było jakby dostępu, bo byliśmy z Dominikiem i z Miguelem, a później jeszcze tam Kloda poznaliśmy z Kanady, który nie był na mszy, ale był tu już trzeci raz w tym roku. Taki pan po 70, bardzo sympatyczny. Zaraz o nich wszystkich opowiem coś więcej. I tam u góry był oddział wieku chłopców, tam u góry oddział chłopców w wieku 7-13 lat. Ściągnęliśmy buty, skarpetki też trzeba ściągnąć. Wchodzi się na taką klatkę jakby przerobioną. To była kiedyś klatka, ale żeby było więcej miejsca, to jakby naokoło tych murków kwadratowych zrobili po prostu podłogę. Ta podłoga tak się tam wygina i w ogóle jakieś kraty. Wszystko jest dobrze zadbane, pomalowane i tak dalej, ale słuchajcie, wystrój jak lata 50. ubiegłego wieku. Te łóżeczka, bo ci chłopcy, oni śpią w takich łóżkach jak małe dzieci. Oni są strasznie mali. Słuchajcie, ja myślałem, że te dzieci to mają 5, 6, 7 lat, a one są 7, 13. Większość jest około 10-13 lat w tym przedziale. Popatrzyłem, na każde łóżko jest takie zdjęcie i po prostu data urodzenia, imię i data urodzenia. Te łóżka wyglądają, jakby miały z 50 lat, ale działają, bo to zamykają ich, żeby oni nie wypadli z tych łóżek, śpią też w tych łóżkach. Jak wszedłem, to jest tak, ten wielki dziedziniec, na którym się też bawią, są huśtawki. Po lewej stronie jest kuchnia, jest pomieszczenie gospodarcze, jest raz, dwa, trzy pokoje, takie sale po 12 łóżek, niektórych 14. Jestem taki trochę liczbowy, więc policzyłem. Chciałem też zapamiętać, żeby Wam to mniej więcej nakreślić. Są jeszcze dwie sale takie jakby pielęgnacyjne, do których w ogóle nie wchodziłem, bo tam był w ogóle jakiś meeting. Coś rano się działo, bo Dominik powiedział, że dziwne, że tak śniadanie jest późno. No i na wejściu poznałem 4 chłopaków, 5, tak, bo 5 leży bezwładnie z wodogłowiem i praktycznie, no, żeby się odleżyny mu nie... I leży tak po prostu, oczywiście jest wielka opieka wokół niego, ma taki specjalny materac, żeby odleżeń nie dostać. Siostry tam cały czas przewijają, przebierają wszystko, co spadnie chyba bardziej piorą niż w Polsce, naprawdę. Zmiana tych no, po prostu i pościeli, i jakiegokolwiek pobrudzenia, czy tam jakiegoś sikania, to od razu jest wszystko przebierane. Kto tam pracuje? Jest kilka sióstr prowadzących w tych właśnie strojach takich i one są chyba zarządczyniami tego. Są siostry też w białych fartuchach, ale one są jakby chyba z zewnątrz, one są chyba zatrudnione przez fundację, bo te siostry w niebieskich, powiedzmy, strojach są rozmieszczone w wielu tych domach i ich tyle nie ma, więc fundacja korzysta z osób zewnętrznych, bo by sobie nie dali rady. No, ludzie dobrej woli wpłacają datki, no i można wtedy zapłacić tym kobietom. I są też jeszcze takie pracownice w hałatach i one, widziałem, robią te jakby mniej ważne, no i wolontariusze rzeczy, przepraszam, nie mniej ważne, tylko jakby mniej decyzyjne, bo musi być hierarchia, tak, przepraszam. No i są wolontariusze. Zaraz opowiem, co my robiliśmy. Na wejściu mieliśmy po prostu pomóc karmić tych chłopaków. No i polegało to, że po prostu się przywitaliśmy z nimi. No, oni nie byli w stanie się ruszyć. Nie chcę tutaj jakby karykaturalnie przedstawiać, jak te osoby wyglądały, bo możecie sobie wyobrazić, jak są ręce powyginane, nogi, jak przechyla się ciało w jedną stronę i po prostu jest taki bezwład, bo tylko jedna strona działa. Jeden chłopak tam akurat z tych 5 był niewidomy i tam taka przykra sytuacja była, bo w nocy ktoś nie sprawdził godzinę czy dwie i chłopak w jakimś takim był amoku, że po prostu, żeby chyba uśmierzyć sobie ból psychiczny, miał jakby pociąg do zadania sobie bólu fizycznego i po prostu rękę sobie tak wgryzł, że normalnie do kości. I takie sytuacje się tam po prostu zdarzają, bo
Jak się niektórzy z nich cieszyli, to widziałem, że no większość jest po prostu albo nieobecna, albo ci, co siostry pokazywały mi, którzy nawet do szkoły chodzą i są świadomi, to ich reakcje były też takie, że jak chłopaka karmię, słuchajcie, to się tak się cieszył, że normalnie teraz tak jakby, no pokażę wam o co chodzi, tak się cieszył do mnie, tak się cieszył, otwierał buzię i tak go karmiłem i głaskałem, że normalnie i w pewnym momencie nie wiedziałem, co się dzieje, bo on się jakby tak jakby zaczerciewił w tym, jakby mu się mięśnie zakleszczyły z tego śmiania, z takiego rozwarcia tych wszystkich chyba mięśni, że po prostu ciało nie potrafiło sobie poradzić, żeby się rozluźnić. No i zawołałem szybko siostrę i siostra przyszła i po prostu tam ja wyszedłem stamtąd, bo temu chłopakowi udzielali pomocy, powiedzieli, żebym wyszedł. I było to no, naprawdę takie poruszające, bo w tak głębokich emocjach chłopak no naprawdę mogłoby się coś stać. Zresztą jedna siostra mi później opowiadała, że nie wiedzą, nigdy nie wiadomo kiedy któremu coś się stanie takiego, bo dostanie jakieś padaczki, jakiś skurczy, jakiś po prostu takich wewnętrznych, albo się zachłyśnie powietrzem, albo jedzeniem, albo piciem i nieraz nie pomaga ich po prostu ich reakcja taka natychmiastowa i muszą jechać do szpitala, no bo tam jest opieka pielęgniarska, ale no to ci chłopcy są z niepełnosprawnościami, ale jakby nie są w stanie zagrożenia życia oczywiście. Ja wiem, że są też takie miejsca w Polsce, oczywiście, wiem, z niepełnosprawnościami, tylko co mnie tu poruszyło, to ta cała historia, że i mnie jako z poziomu rodzica, że te dzieci po prostu zostały wyrzucone albo no, zostawione po prostu na ulicy. Najczęściej zaraz po urodzeniu ktoś się nimi opiekował chwilę i taki przerzut był i nie mają kompletnie tych rodziców i są no, takie wyrzucone po prostu. Jest to tutaj podobno bardzo powszechne. Ludzie walczą większość o przetrwanie, ale no nic, nie będę tego komentował, bo to każdy ma swoją historię, nie każdy jest też gotowy, prawda? Nieraz są to bardzo młode osoby, które nie wiedzą, co z tym zrobić i oddają. U nas oddają do okna życia, a tutaj po prostu no, gdzieś na ulicy. I to mnie tak po prostu pozamiatało. Ciężko dalej zebrać myśli po prostu. No i po tym śniadaniu bawiliśmy się. No ja karmię chyba jednego chłopaka z 50 minut, bo więcej mu wylatywało niż wlatywało. Też się obawiałem, żeby się nie zakrztusił. I później przyszedł czas na zabawę i poszliśmy na te korytarze. Miałem jednego takiego chłopaka, który się tak garnął, umiał chodzić, ale jakby od pasa w dół spoko, ale tu od góry bezwład, więc tak trzymałem go pod ramiona. I kopaliśmy piłkę z tym chłopakiem z syndromem Downa, bo on był wszędzie. Trochę tak dokuczał, no ale chyba był trochę zazdrosny. Siostry go tam doprowadzały do porządku. Ja też mu tam kiwałem palcem, bo próbował coś tam badać granice wytrzymałości, no i był po prostu trochę niegrzeczny wobec tych swoich kolegów czasami. No i później przyszedł czas na zabawę na tym korytarzu. No to oczywiście mieli tam jakieś zabawki, chociaż no, takie jedno wiaderko na 40 osób. No to sobie tak właśnie przypomniałem, jak to córka moja miała, to był no, pół tego pokoju. Zresztą rodzice wy wiecie doskonale, jak to łopatą się zabawki przerzuca, nie? I też sadzałem ich na huśtawki. Taki był okres no, trochę zabawy. Później następnego chłopaka karmiłem, bo później wstał. Niektórych ich nie pozwalali wolontariuszom karmić, bo siostry musiały w odpowiednich pozycjach w ogóle przechylać głowę i wiedzieć, jak to nakarmić, żeby się nie zakrztusili. No, ale informacje były bardzo takie klarowne, przejrzyste. I po tych 2 ponad godzinach siostry powiedziały, żebyśmy wyczyścili. No i zabraliśmy się tam z chłopakami, każdy miał swoją sekcję. Ja miałem sekcję krad i takich okiennic, więc tam szmatkami. Czystość muszę powiedzieć, że no ekstra klasa po prostu wszędzie. Wiem, że sprzęty może leciwe, ale wszystko działające, odmalowane, zadbane. I dla mnie to było jak jakieś wybawienie od tego procesowania mózgu, co widziałem.
chwyciłem się za czyszczenie i taką analogię widzę, że czyściłem trochę swoją głowę poprzez to czyszczenie tą szmatą tych okien, na zewnątrz krat, framug, lamperii. No i po tym mieliśmy chwilę przerwy z chłopakami, usiedliśmy właśnie z Dominikiem z Anglii, z Claude'em z Kanady, już wiele razy tu przyjeżdżał, i z Miguelem pierwszy raz był, ale on na 2 tygodnie, z siostrą przyjechał, właściciel hotelu z Madrytu. Więc takie miejsca przyciągają różne osoby, osoby dobrej po prostu woli. Pogadaliśmy chwilę przy herbacie, przy ciastku, no i nagle się zrobiło tak, że zrobił się obiad, bo tam niektórzy jedzą wcześniej śniadanie, więc obiad jest przesunięty i po prostu karmiłem następnych 4 chłopaków. Poszło bardzo szybko i sprawnie, nawet tam panie się pytały, skąd mam takie skille. Ja mówię, no nie, no jakoś to jest we krwi, że no, z małymi dziećmi nie mam problemu, ogarniam, o tak to powiem. No, pytały się oczywiście, skąd jesteśmy, i opowiadałem, że z Krakowa. No to skojarzenia od razu miały właśnie z Janem Pawłem II, bo był bardzo blisko z Matką Teresą związany, więc były po prostu zadowolone. I po tym obiedzie jeszcze wróciliśmy z Miguelem na salę. Tam jedna sióstra nas poprosiła, żebyśmy poskładali pranie. No pranie to się tam nigdy nie kończy, zresztą to nie ma takiego domu, żeby się skończyło, ale możecie sobie tylko wyobrazić, bo tam zmieniają bardzo często te dzieci się brudzą, więc tam pranie to cały dach, bo widziałem tylko przez takie szyby w suficie. Kiedyś to była klatka schodowa, a teraz jest zabudowane, więc nad tymi szybami widziałem, bo po prostu wiszące to pranie kilometry. My z Miguelem zapełniliśmy 2 takie łóżka, po prostu samych koszulek i spodni dla tych chłopców. 5 z nich, czy 6 pojechało do szkoły. Ubierani byli w mundury i to jeszcze takie reguły są w tej szkole, pomimo że dzieci są niepełnosprawne, że ten chłopczyk z syndromem Downa nie miał tutaj guzika. I przyniósł pasek, żeby mu założył. Siostra mówi, że nie mogę mu założyć paska, tylko trzeba spodnie inne znaleźć z guzikiem, bo w szkole nie przyjmą, bo ma pasek. Bo każdy ma być tak samo. Czarne buty, białe skarpetki, granatowe spodnie i taka miętowa koszula. No i oni pojechali do tej szkoły. My jeszcze tam chwilę zostaliśmy, znowu miałem kilku na karmienie i tak zleciało 5 czy 6 godzin. Na sam koniec postanowiłem, że jeszcze wrócę do tego chłopaka z wodogłowiem, bo on tam obłożnie leżał chory. Drugi też tam podobno jest też z wodogłowiem, ale zabrali go do szpitala z jakichś tam powodów. No i tak podszedłem do niego, pogłaskałem go, pocałowałem. I słuchajcie, jak teraz tak patrzę w ten obiektyw, patrzę na ciebie, to tak jakbym widział oczy tego chłopczyka, bo takie duże, łezka mu też tak poleciała, wszystko rozumiał, mówiłem do niego po angielsku, po polsku też do niego mówiłem, ale czuł to ciepło, ten dotyk, tego czego nigdy tak za bardzo nie zaznał od swoich rodziców. Taka namiastka trochę tego. Było to doświadczenie, którego nigdy nie zapomnę. Takie poczułem też jedność z nim, że jego duch to też mój duch i ogólnie to, co nas w środku wypełnia. Nagrałem ten film, bo może chciałabyś kiedyś przyjechać z wolontariatem. Nie mówię, że do Kalkuty. Może to być w Polsce, gdziekolwiek. Warto się wybrać w takie miejsce, pomóc. I też trochę się zastanawiam, czy mieć wdzięczność za to, co się ma. Nie, po prostu wdzięczność chyba za przebywanie z takimi osobami, bo to też oczywiście ludzie, tylko z niepełnosprawnościami. Mnie za gardło chwyciło to, że po prostu rodzice się pozbyli tych dzieci. Jeżeli masz jakąś potrzebę, to linki są w opisie, tam więcej rozwinę tego, co tutaj powiedziałem. Dziękuję, do zobaczenia.